Teraz prąd mnie wnosi do środka. Kończy mi się powietrze w worku. To może być problem. Spróbuję wypłynąć i zobaczyć, co jest z drugiej strony. Dzisiejszy odcinek będzie miał wiele niewiadomych, ale od początku. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dziś wybierzemy się do Porto Palermo, czyli niegdysiejszej bazy okrętów podwodnych. Pomimo to, że obiekt wydaje się być opuszczony, to nic bardziej mylnego. Sam podwodny schron liczący prawie 700 metrów, przebijając się pod klifami, ma 2 wejścia, a przy jednym z nich od strony zatoki dalej stacjonuje wojsko. Logiczne więc, że wybraliśmy to drugie wejście. Pytanie jednak, czy będzie ono otwarte? My powoli pokonujemy albańskie autostrady, aby dojechać na miejsce naszym dzielnym Władimirem, a was zapraszam na kolejny odcinek z nowej serii filmów na kanale Airbud. Tym razem odwiedziliśmy farmę wiatrową Szymankowo i weszliśmy tam, gdzie zwykły śmiertelnik wejść nie może. Dojeżdżamy na miejsce. Słuchajcie, oczywiście odcinek na ich kanale, na YouTubie, tutaj macie kartę, wbijajcie, bo mega ciekawa sprawa, też się dowiedziałem mnóstwa ciekawych rzeczy, a my kontynuujemy tę wyprawę. Opcje są dwie. Jedna to jest taka, że będzie jedno takie wejście otwarte, bo to widzieliśmy na innych filmach, a druga opcja jest taka, że będziemy musieli zanurkować pod śluzą, dlatego bierzemy ciuchy na przebranie i wodoodporny worek oraz GoPro, więc dźwięk może być taki średni, ale przynajmniej będzie coś widać. Idziemy teraz po byłym terenie wojskowym, porcie. Cała ta zatoka nazywa się Porto Palermo i do końca lat 90. była zamknięta i była niedostępna dla cywili. Teraz, jak już widzicie, można tutaj chodzić, a właśnie w tej zatoce mniejszej znajduje się tunel, no i podziemna baza dla okrętów typu whisky, czyli okrętów podwodnych. Tam na dole jest plaża. Jeżeli byście kiedyś chcieli, to tylko terenówką można dojechać albo na piechotę, a my idziemy w tamtą stronę. W 2014 roku ta baza była używana chyba w ramach manewrów NATO, z tego co dobrze pamiętam. I istnieje możliwość, że po drugiej stronie, no bo to jest jakby, można przepłynąć tymi łodziami, można było przez tą całą górę. Istnieje ryzyko, że po drugiej stronie ktoś będzie. Nie ma tu żadnego jakiegoś bocznego wejścia. Tu, żeby się przycisnąć, czekaj. A, to są takie po prostu płyty. No to jeszcze nie jest to musimy iść dalej. I zobaczcie, to jest najmniej przypałowe miejsce, żeby tutaj wejść, bo z tej strony jesteśmy przez zatokę chronieni, z tamtej strony, tam u góry nas, to nikogo tam nie ma, więc nikt nas nie będzie obserwował. Za chwilę się okaże, czy rzeczywiście nasze plany, a chyba się uda. Może z tego ujęcia w końcu zobaczycie, jakie to jest przeogromne. Ja się nie spodziewałem, że to jest tak wielkie. To jest ogromna, działa na wyobraźnię, no to jest ogromna śluza metalowa, która się uchylała. Zobaczcie na same zawiasy, jakie one są wielkości. Nie wiem, czy istnieje w ogóle możliwość wpłynięcia pod spodem, zobaczymy, ale zobacz, tam można. W ogóle mnie zastanawia jedna rzecz też, że wiadomo, że to miało chronić te okręty podwodne, żeby ukryć je przed satelitą, żeby ukryć je przed ewentualnym atakiem, ale ta śluza dodatkowa, nie za bardzo rozumiem sensu jej budowy. O to chodzi, że zobacz, one tędy wpływały, tam, a z drugiej strony jest ten port. I mogli, wiesz, zamiast okrążać naokoło zatokę, przepływali centralnie przez górę. To rozumiem, ale po co jest ta brama, skoro i tak byli ukryci od góry? Śluza możliwe po to, żeby wyrównywać poziom wody. Z poziomem wody. A może dalej. No, chodźcie, zobaczymy, czy jest wejście z zewnątrz. Tutaj jest szpara, ale No co z tego, że jest, jak tutaj, tak jak mówiłem, 20 cm trzeba by, żeby tam wejść. w międzyczasie, kiedy chłopaki próbują schudnąć, żeby wejść do środka, że tak powiem, to ja przepłynę, zobaczę, jak jest z głównym wejściem i co jest po tamtej stronie, w tej wyrwie. Widzimy się w wodzie. Tak na szybko zrobiłem taki prowizoryczny worek wypornościowy, że tak powiem, żeby w razie co móc się tym wesprzeć. Zimno! I tu jest mega głęboko. Tak? O. Ile? Z 10 metrów? No tak, no jak łódź podwodna musiała wypłynąć, to musi być głębokie. No. Idę tam zobaczyć tą dziurę. Dobra.
Ja się nie mieszczę. Jest pół do. Jak za 10 minut cię nie będzie, to jadę na Nie no, 10 minut to jest za mało. 20? Pół godziny? Dajmy na to pół godziny. To jak za pół godziny cię nie będzie, to biorę Władimira, jedę naokoło, cię próbuję szukać. No dobra. No, powodzenia. Na lekkim przypale za pół godziny. Jak nie wyjdę, to mają mnie szukać. A jedę dalej. Jak wejdę tam, to będę musiał być bardzo cicho, więc może nie być mnie słychać. Tak w ogóle, to w tym worku w środku mam latarkę. Stare płyce się tu nie robi dalej, a trochę mnie skurcze łapią, powiem wam, lewej nogi. No dobra, zobaczmy wrota. Tu się będę trochę wspierał po prostu tym murkiem i tyle. Jakoś to trzeba radzić. O. Ile tu rybek jest małych. Nie przykminiłem jednej rzeczy, że teraz prąd mnie wnosi do środka. Ja tak naprawdę niewiele płynę, a się cały czas przemieszczam. A później będę musiał wrócić. I to może być problem. Chyba że jakoś tu wejdę na górę tędy. Zobaczymy. Ogólnie sprawa wygląda tak, że idę tam na mega przypale. Bo jeśli ktoś tam jest, to na 100% mnie złapie. Jeśli nikogo nie ma, no to uda mi się tam dotrzeć, nagrać i wrócić. Mam jeszcze 29 minut. Chodźcie. Jakiś napis AM. To właśnie tutaj wpływały te okręty podwodne klasy whisky. Zobaczycie zaraz tą śluzę. Z drugiej strony. Tak to wygląda. Widzicie? To jest woda. Zobaczcie jakieś... No nie mam bata, żeby tam wejść inaczej niż tak jak ja teraz. Muszę bardzo uważać. W ogóle nie widzę, jak się tak świecę po twarzy. A pode mną jest, jak widzicie, dużo takich przejść. Tam jest jakaś narzędziownia, raczej narzędziownia. Kolejna taka luka, widzicie? Mam nadzieję, że nikogo tam nie ma. Jak widzicie, wrota są do samego dołu i one pewnie nie były do samego dołu, ale może naniosło piasek. Ale tak czy siak podpójdźmy sobie do nich. Nawet gdyby jakimś cudem one były na dole byłaby dziura, to raczej bym i tak tam nie wpłynął, bo nie jestem takim świetnym pływakiem. Z butlą to co innego, ale chodźcie wam pokażę chociaż zawiasy z bliska. One są naprawdę ogromne, ja mogę sobie na nich spokojnie usiąść, ale kończy mi się powietrze w worku. Będę musiał go chyba opróżnić z wody i spróbuję wypłynąć i zobaczyć co jest z drugiej strony. Ale to są olbrzymie. Powiem wam, że serce mi wali strasznie. Jestem jakby w takiej nędzy. Widzicie? Z drugiej strony jest taka sama. Idźmy dalej. Patrzcie się. W ogóle ta skała. W momencie, gdzie się kończy ten żelbet, widzicie, jest skała tylko, nic więcej. To były takie pomieszczenia, tam wpływały te wodzie podwodne. 90 metrów miało, 50 osób się w nich mieściło. Miały z tego co pamiętam 2 działka.
przeciwlotnicze i były produkowane od 1950 do 1958 przez Związek Radziecki. Chodźmy jeszcze do przodu. Dobra, ale po co były takie łodzie podwodne budowane? Wiecie, z naszego vloga ogólnego na pewno już znacie mniej więcej zarys Albanii i tych naleciałości historycznych i tej spirali strachu. Słuchajcie, ta baza, no i ten okrąg właśnie morza jest dosyć kluczowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nawet nie tylko albańskie, ale takie geopolityczne. Posiadanie bazy w takim miejscu było bardzo ważne. Więc co, jeżeli ktoś by miał łodzie podwodne w takim miejscu, wiecie co, to chciałby się ich pozbyć, więc no cóż, stron tego typu za czasów właśnie albańskich, kiedy ten militaryzm był niezbędny i 4 łodzie podwodne w takim tunelu, no jednak robi wrażenie, jeszcze wykutym w skale. Zobaczcie tylko na to. Urbex Historia Albania 3.0, znaczy 3.1, bo raz tam się nie udało. Tu by się chciało powiedzieć, nie róbcie tego w domu, tak, nie róbcie tego w domu. Dobra, opróżnię ten worek i wypływam stąd, bo zaczyna mnie telepać, a jeszcze muszę wejść znowu do wody i przepłynąć na drugą stronę. Dobra, wracamy. Tam na drugą stronę. Zobaczyć, co jest w tamtej dziurze. Tak sobie pływam z tym moim woreczkiem, co? W śluzie na okręty podwodne w Albanii. Mogłem do Egiptu na All Excuse Me. O, tam jeszcze jest jakaś tablica. Widzicie? Jeszcze są jakieś zapisy po albańsku. Tam gdzieś tu z boku jest 374, ale nie wiem co to jest, nie wiem co to znaczy, na pewno to nie jest głębokość, to jest o wiele głębiej. Dobra, wypływamy. Aż czuję, jak się temperatura wody zmienia. I tam jest już... Tam jest łódka. I najprawdopodobniej też tam jest gdzieś łódka strażnicza. A ja już za blisko podszedłem. Muszę się cofać. Chodźcie ze mną i trzymajcie za mnie kciuki, bo się denerwuję. Tak nic nie widzę, dlatego rzadko kiedy mówię, albo nie patrzę się w obiektyw. Teraz muszę do przodu wziąć. Niestety nie będziecie mnie widzieć. To jest właśnie ta odkładka, która się rusza do mnie. A to jest... No ten metal jest na słowo honoru. Co to jest? Możecie zobaczyć, jak to jest przypięte do tego. To w ogóle nie są ten przypięty. Odstaje. Ta blacha się ugina, tak jak mówiłem. Przez to, że ciągle tutaj wilgoć. Tutaj jest kolejne właśnie z tych pomieszczeń. Co jakiś czas są takie wnęki. Wyobraźcie sobie teraz, że tutaj jest normalnie oświetlenie. Niestety niewiele zobaczycie chyba. I że tutaj wpływa jakiś okręt podwodny. Robi to przeogromne wrażenie, ale ja stąd spadam. Teraz możecie zobaczyć, po co był mi mój woreczek, oprócz tego, że dawał mi wyporność, czy tam pływalność dodatnią. Suchutka. Podobno polizanie ekranu jest najlepszym sposobem, aby go wytrzeć. O! Czyli to jest tylko takie małe pomieszczenie, ale zobaczcie na te napisy. 83 i 82 rok. I tutaj nie wiem, chyba jest nazwa miejscowości, czyli żołnierze to pozapisywali. A tam? Był chyba kiedyś szyb wentylacyjny, ale zawaliło się to wszystko. Czyli słuchajcie, no to jest po prostu tylko taka
Jaskinia bym to nazwał. Tu? Kurde, to się wszystko po prostu... To się wszystko po prostu pozarywało. Tak, bo tu jest morska woda. Zabrakło mi jeszcze około 50 metrów do przejścia, ale znajdujemy się na terenie wojska. Mimo to, że ta baza jest już opuszczona dosyć długo, to chociażby w 2014 były tutaj manewry wojskowe, więc zauważyłem jedno w Albanii, że mimo to, że oni tutaj mają wiele opuszczonych obiektów militarnych, to pomimo to ciągle ich pilnują. Nie mam pojęcia czemu. W ogóle kręcę to w taki sposób, że nie ma ujęć od jakiegoś czasu. 10 minut, można powiedzieć, idę, więc Kuba będzie musiał z tego wybrać najlepsze ujęcie. Może tam będzie po prześluzie trochę więcej światła, więc zobaczycie, jak to wygląda. Musicie mi wierzyć na słowo, że woda tu jest krystalicznie czysta. Jest około 10 metrów. Mniej więcej, no tak określił Kuba, który się wbił do tej wody i podpłynął do tej śluzy po drugiej stronie. Tutaj jest silnik, tu są grube liny i one prowadzą tutaj do tych wrot. Właśnie w taki sposób one były otwierane. No to też przez chwilę chciałem wejść, ale widzicie, co słona woda robi z metalem. Muszę stąd wychodzić, bo najprawdopodobniej jak jest tam łódka, to jest człowiek. A jak jest tam człowiek, to jak wyjdzie, zrobi obchód i zobaczy światło, to zobaczy mnie, podpłynie tu i będę miał mega przypał. A nie chcielibyśmy tego, bo mam jeszcze parę fajnych miejsc do nagrania dla was. No i co? Idę do chłopaków. O, obczajcie! Następne napisy. Tutaj jest JJ 84 86. Po prostu łatali tutaj to i się podpisali na świeżym betonie, ale teraz będzie można podejść do tej śluzy z latarką i to z drugiej strony. Ale też są jakieś zapiski jeszcze. Nawet u góry jest taka drabinka metalowa i ona chyba kiedyś była taka techniczna. No kurde, znam ludzi, którzy by tędy się mogli wejść na górę i zobaczyć to wejście tędy, ale to ja do takich osób nie należę. To się zastanawiam, co to jest. Takie są luki powycinane. Chłopaki. Psst. Łukasz. Łukasz. Będziesz musiał mi pomóc wyjść, ale najpierw trzymaj aparat. Dobra, już idę. Tak się wykluł młody eksplorator. Elegancko. Stary. Elegancko. Bohater odcinka Elegancko. dzisiaj i dnia. Masak. Chodźcie to podsumować. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Porto Palermo. Przeogromny tunel, w którym pływały okręty podwodne. Powiem wam, że będąc w środku, no skała w skale miasto i naprawdę jest to tak długie, że ciężko mi było wam to pokazać. I wielkie. A ja od dzisiaj mamy nowego bohatera i czwartą osobę w naszym zespole. Worek. Dziękujemy. Subskrybujcie, staramy się, żeby nasze odcinki były coraz lepsze. Dzisiaj mieliście Komando Foki, Komando Urbex I Komando Worek. i Komando Worek. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.